Szukaliśmy jachtu, który stanie się naszym domem od kilku miesięcy, kiedy w naszej skrzynce pojawił się mail zatytułowany „Mam wasz jacht”. Lecimy przekonać się, czy to rzeczywiście nasz jacht. Cześć, od jakiegoś czasu szukamy jachtu, w którym chcemy zamieszkać, a teraz jesteśmy w Hiszpanii i nie przyjechaliśmy tutaj na tapas ani wino, chociaż może, czemu nie? Przyjechaliśmy obejrzeć kolejny jacht i będziemy oglądać Janosa Odyssey w wersji ownerskiej. Jacht wygląda na bardzo zadbany. No jest 2006 roku, więc będzie miał zaraz 20 lat. No mamy oczywiście listę rzeczy, które chcemy sprawdzić przed podpisaniem umowy i zdecydowaniem się, prawda? Takielunek po pierwsze, wiemy, że wymieniono sztak niedawno. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają pozostałe liny stalowe, bo jeśli są oryginalne, czyli mają 20 lat, no to oczywiście trzeba będzie wymienić. Jacht ma bankę Nebi 400 Ah. Chcieliśmy obejrzeć i zastanowić się, czy wytrzyma i czy być może jest miejsce na dodatkowe jakieś baterie, akumulatory. No i zobaczyć te panele rozkładane i zobaczyć, czy gdzieś jest miejsce na zainstalowanie nowych. No i układ wewnętrzny. Mamy kabinę ownerską, chcieliśmy zobaczyć. Podobno można rufowe połączyć, chcemy też zobaczyć, czy to jest możliwe. No i ponieważ ja chcę pracować zdalnie, no to chciałbym przetestować też ten biurko tam, które tam jest. No. No właśnie, no i czy to będzie nasz jacht? Trzymajcie kciuki. Agenci nieruchomości mówią, że w decyzji o kupnie domu najważniejsze jest pierwsze wrażenie. W przypadku takich ruchomości jak jacht, chyba też. Choć oczywiście kwestie techniczne mają ogromne znaczenie, pierwsze chwile na pokładzie powiedziały nam wiele. Zawierzyliśmy odczuciom. Weszłam tu i czuję się dobrze. To chyba dobry znak. Bardzo mi się to podoba. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Podczas tych oględzin nie jesteśmy sami. Z kamerą w ręku łączymy się z Olą i Tomkiem z Tranquility Mare, żeby wspólnie przejść przez naszą szczegółową checklistę. Co właściwie sprawdzamy przed zakupem? Czeka nas mnóstwo pracy, między innymi opłukiwanie całego kadłuba, aby wykluczyć delaminację i osmozę, a pod pokładem głębokie nurkowanie, żeby ocenić, czy w zęzie jest sucho i czy z silnika nie ma żadnych wycieków oleju. Lista jest długa i obejrzenie wszystkiego zajmie nam ze 2 godziny. Myślę, że to temat na osobny odcinek. Testujemy kabestany. Oceniam ich stan ogólny i sprawdzam, czy obracają się gładko i bez żadnych zacięć. A na stanowisku sternika sprawdzam, czy koło sterowe kręci się płynnie, czy nie ma luzów i czy nic podejrzanego nie skrzypi. Odpalam też ploter oraz całą elektronikę nawigacyjną. Po latach na wodzie ekrany lubią sprawiać problemy, więc upewniam się, że nie są pęknięte, wypalone punktowo przez słońce i czy wszystkie przyrządy odpowiadają. Ploter jest nowy i wygląda super. Po powrocie z Hiszpanii spać nie mogliśmy. Ja tam już widziałam się na pokładzie, ty chyba też. Tak, jak najbardziej. No
i tak 23 grudnia wysłaliśmy do sprzedających Anny i Marcina maila. Wchodzimy w to i akceptujemy cenę. Mieliśmy tylko jedną prośbę, że właściciele dokończą pracę nad tekiem na pokładzie. No tak, taka była umowa. Anna i Marcin też się ucieszyli, a ponieważ poznaliśmy się bez pośrednictwa brokera, no to mieliśmy prowizję, co było bardzo fajną rzeczą. Oszczędziliśmy 10% powiedzmy. No ale z drugiej strony bez brokera, no to wiedzieliśmy, że na nas spadnie cała papierologia. No i mieliśmy nadzieję, że przez święta uda się szybko przygotować wstępną umowę. A tu w Wigilię gruchnęła wiadomość. Anna urodziła. Jest syn. No wspaniale. Tylko że 6 tygodni przed terminem, a to zawsze dla rodziców duży niepokój, czy wszystko będzie dobrze. No i wiadomo, no to nie jest czas na załatwianie spraw. Zresztą Anna spędziła z maluchem w szpitalu 2 tygodnie. To wcześniej, no to nie spodziewali się tego. No ale ten przestój miał swoje plusy, bo dał nam czas na taką chłodną analizę z naszymi doradcami Olą i Tomkiem z Tranquility Mare. W międzyczasie też dostaliśmy dodatkowe dokumenty, wyceny też ze stoczni Ascar w Kartagenie, czyli tam, gdzie jacht stał na zrobienie nowego antyporostu, czyli antyfullingu. No i umówiliśmy się, to była jakby część tej umowy, że oni zapłacą za te prace i takie ostatnie prace konserwacyjne, no to jakby będzie już wliczone jakby w cenę. No i zaczęła się cała batalia dokumentowa, prawda? Wiadomo, Marcin podesłał potwierdzenie zapłacenia VAT-u, bo to jest bardzo ważne, oryginalną umowę kupna jego z 23 roku, czy sprzed 3 lat. No i szczegółową listę wyposażenia, którą chcieliśmy po prostu dodać do umowy. No i zaczęliśmy też z Tomkiem tworzyć i negocjować umowę, czyli tak zwany sales agreement. No, decyzja o tym, żeby skorzystać z pomocy Oli i Tomka była bardzo dobra. Tak. Wszystko było od początku jasne, ustalone na jakich zasadach działamy, a oni byli bardzo skrupulatni, patrzyli na wszystko chłodnym okiem, obiektywnie. No i mogliśmy liczyć na ich wsparcie. Czuliśmy, że stoją po naszej stronie, prawda? Tak, absolutnie i no bardzo, bardzo polecamy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tomek dbał o to, żeby w umowie znalazły się odpowiednie klauzule, jak na przykład chroniące naszą zaliczkę. Wynegocjowaliśmy też taki bardzo ważny punkt, wydaje mi się, który dawał nam prawo do rezygnacji z zakupu, no i zwrotu pieniędzy, czyli tej zaliczki w ciągu 7 dni, gdyby inspektor, którego zamówiliśmy, znalazł jakieś wady, o których ani sprzedający, ani my nie wiedzieliśmy, a my byśmy się nie dogadali w sprawie obniżenia ceny po prostu. Więc ważna rzecz. No i co? Wymienialiśmy kolejne wersje umowy. W międzyczasie też umówiliśmy się ze sprzedającymi, że to już my dokończymy renowację pokładu, zwłaszcza, że Anna naprawdę w takim stanie, bo to ona renowała ten pokład. Tak, zresztą. Mogłoby się czymś takim zająć z maluszkiem. No i zeszli z ceny o 2000 euro, a prace zostały wykonane w połowie, więc jest jeszcze do zrobienia frezowanie, uzupełnianie uszczelnień i tak dalej, prawda, szlifowanie. No, a i pokład wydaje nam się, że jest w takim stanie, że jeszcze przez wiele lat będzie nam służył. No całe szczęście w rodzinie Anny i Marcina wszystko układało się dobrze. Teoś, mimo że urodził się przed czasem, rozwijał się prawidłowo. No i dość szybko wszyscy mogliśmy się skupić na sprawach związanych ze sprzedażą. No, Kufnem. A tego troszkę oczywiście było. 22 stycznia podpisaliśmy umowę wstępną. No i przelaliśmy 5% zaliczki z naszego greckiego konta. No i w tym momencie poczuliśmy, że już machina naprawdę ruszyła.
No i od razu po przelewie ruszyliśmy z logistyką w Hiszpanii, no bo oczywiście był jeszcze potrzeba zrobienia surveya, inspekcji. Znaleźliśmy takiego inspektora z pomocą zresztą Oli i Tomka, Frank Holler. I on był dostępny dopiero od 23 lutego, mimo że chcieliśmy troszkę wcześniej pojechać. Była też przygotowana już, zaplanowane te prace konserwacyjne, więc musieliśmy zgrać z hiszpańską stocznią i maryną bardzo konkretny harmonogram, po prostu dzień po dniu, tak? Taki łańcuszek. No, a ty w domu siedzisz i myślisz, no czy dobrze robimy? No wątpliwości chyba są normalne zawsze, na każdym poziomie, od zastanowień, czy decyzja o przeprowadzce na jacht to dobry pomysł, do pytań, czy ten jacht to jest właśnie ten jacht. No ale to już nie był na to czas, należało działać. No tak, no, należało działać. Klamka zapadła. No i na 18 lutego kupiliśmy bilety do Alicante. Tak, więc mieliśmy podpisany ten dokument, sales agreement, no ale jeszcze pracowaliśmy nad ostatecznym dokumentem, czyli rachunkiem w zasadzie ze sprzedaży, tak zwany bill of sale, który jest po prostu potwierdzeniem już transakcji i z tym bill of sale, no to wtedy można iść i rejestrować jacht i tak dalej. Więc no też zastanawialiśmy się, czy nie trzeba z tym iść do notariusza, biorąc pod uwagę, że to jest dość skomplikowana konfiguracja, bo my mieszkamy w Grecji, jacht jest pod duńską banderą, stoi w Hiszpanii, a będzie pod polską banderą, więc trochę tak, no, ale okazało się, że nie jest wymagany notariusz. Zaczęliśmy też zbierać dokumenty, czy zdjęcia w zasadzie do późniejszej rejestracji pod polską flagą, tak jak tabliczki znamionowe, numery urządzeń, numery kadłuba i takie rzeczy, prawda? Wszystkie dokumenty, certyfikaty C, no, dużo tego. No i znowu człowiek spać nie mógł. Ekscytacja i niepokój, taka mieszanka, która sprawia, że czujesz, że żyjesz. No i właśnie spać nie możesz. No nie możesz. No a jeszcze przypomniało mi się, że sprawdzaliśmy ciągle pogodę. Dlatego, że zaplanowaliśmy w zasadzie kilka dni. No i to musiał być po prostu plan zaplanowany, no ale plan precyzyjny i musiał być, plan był bardzo napięty, tak, bo była nasza próba na wodzie, potem wyciągnięcie jachtu na ląd, mycie dna myjką ciśnieniową, no potem musiał przeschnąć do 48 godzin. No i wtedy dopiero mógł wejść inspektor, żeby mógł sprawdzić chociażby właśnie wilgotność kadłuba, tak? Czy nie ma jakiejś osmozy i ukrytej wilgotności i sprawdzić całą resztę. No i jeszcze marina czy stocznia miała zacząć pracę nad nowym antyporostem i polerowaniem. No a jak nas uprzedzili, no to przy deszczu, przy silnym wietrze, no to po prostu trudno się wykonuje takie prace. Byliśmy w takim troszeczkę stresie. Tak, no tak, i wiele klocków musiało się dopasować. A czy się dopasowały? Jak to wszystko wyszło? O tym w następnym odcinku. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.